Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Ci wentylatory sufitowe zakupione w sklepie Action. Zobaczysz jego funkcje, zalety, wady oraz jak będę się produkować, aby zamontować go na naszym gównosuficie. W sytuacjach, gdy leci sporo mięcha, będę wstawiał narrację. Zapraszam. Dzisiaj boomboxing, wentylatory z Actiona, tak? Z Actiona? No. Co, LEDowy, 3 prędkości z pilotem. Szybki montaż, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. Pilocik do tego wygląda tak. Na 2 baterie, które nie ma w zestawie, jest bez baterii, musicie sobie sami zorganizować. Przycisk Multi zmienia tryby wielokolorowe. Jest w czym wybierać. Przycisk Single. Tak, dobrze myślisz. Tryby jednokolorowe. Środkowy guzik, ikona żarówki, włącznik samego światła. CCT, Correlated Color Temperature, a po normalnemu sterowanie barwą światła białego. Producent podaje od 3000 kelwinów do 6500 kelwinów i niby od 1180 do 3200 lumenów. No ale nie chodzi tu o światełka, a wentylator. Soft start. Mogę ocenić, że siła podmuchu jest przyzwoita. Posiada również płynne przełączanie pomiędzy prędkościami. Posiada również timer na 2 i 4 godziny. Nie wyczaiłem, czy czasy się stakują. Wciśnięcie któregokolwiek z nich jest sygnalizowane dwukrotnym mignięciem. Jeśli uda Ci się wybadać, czy czasy się stakują, napisz w komentarzu. Teraz rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że tutaj są dziury i jak macie jakiś otwór duży w suficie i podwieszany sufit, to tędy będzie zaciągał ten cały syf. I trzeba rzeźbić, jak zawsze, trzeba rzeźbić. Będzie do pato streamu. Aha, w ogóle nie była. Stara dobra probówka. Nie ma prądu. Przynajmniej. Odłączać kurwa bezpieczników. Jeśli probówka mnie nie wychujała, to nie ma prądu. Nie naśladuj mnie pod żadnym pozorem. Prąd to nie zabawa. Robię to na własną odpowiedzialność i dzielę się tym z Tobą. Nie odpowiadam za złe zrozumienie treści oraz szkody powstałe na zdrowiu oraz dobru materialnym. Musiałem to powiedzieć. Tak wygląda u mnie sufit. Płyta gipsowa, a nad nią pusto na 20 cm. Muszę tu coś wymyśleć, aby przez te dziury nie wciągało syfu spod sufitu prosto do pomieszczenia. Moja zdolność znajdywania rozwiązań na poczekaniu często sama mnie zadziwia. Nigdy mnie ten zmysł nie zawiódł. Użyję tego jako szablonu. Rozmiary mi odpowiadają. Dyskretnie zakryję otwór w suficie, nie zakłócając przepływu powietrza i pracy wentylatora. Rozważałem użycie MDF, lecz padło na sklejkę, która po wycięciu pomaluję. Odrysuję 3 koła, po jednym dla każdego wentylatora. Poprzednią maszynkę zajechałem, wycinając rury.
Także będzie okazja przetestować nową wyżynarkę po raz pierwszy. Ja pierdzielę, 4 kreski, dzisiaj pokoszę. Dzisiaj pokoszę. Ta klapka serio jest taka trochę kurwa drażniąca. Tak wygląda tam pod spodem, pod sufitem. Także widać, że nie ma tutaj do czego się za bardzo wkręcić. To wszystko jest, nie wiem nawet co to jest, słoma z betonem, słoma z, nie wiem, z wapnem. Ja, też zakrzona, Pluchen set, czy chuj wie skąd man jest. W Lidlu jest? Nie, To raczej Action jest, Wreckman. Profesjonalny sposób znalazłem kurde na otwieranie takich syfów. Te chujostwa są tak ostre, że samym kurwa można sobie rękę pociąć. Ale zajebiście, ale sprzęcie. No i co, niby to tak działa, że się zaciska i później tutaj wychodzi. Możemy jednego przetestować, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. Poproszę obstrukcję. To się tak robi. Trzeba trochę popuścić tu. Okej. Trzeba popuścić, żeby wsadzić ten łeb między tą śrubę. Co ja mówię? Łeb między te dwie czarne gówna. Ale też nie za bardzo. A. No. O kurwa. A, poszło. No i cyk. Tak to wygląda. A muszę odstrzelić z powrotem tu na ten spust. Pierwszy moment, żeby spuścić go. Pierwszy jest. Alternatywnego wyjścia. I to jest właśnie coś, co ludzie powinni widzieć. Jak kurwa, potrafię szybko znaleźć rozwiązanie kurwa, na rzeczy, które kurwa, się pierdolą. Pierwszy zamontowany w sypialni zdał egzamin w mega upalne dni.
Jestem zadowolony z rezultatu, aczkolwiek nie jest w stanie konkurować z klasycznym, pełnowymiarowym wentylatorem, który mamy w salonie od 2 lat. Jest głośniejszy i przepycha mniej powietrza. Również nie ma 2 kierunków przepływu powietrza, zima, lato. Pilot wentylampy nadaje na tej samej częstotliwości co nasz projektor. Niechcąco uruchomiłem coś w nieznanym języku na projektorze. Wciąż się restartuje. Ciekawe, czy go zbrikowałem. Warto dodać, jeśli wentylampa wyłączona jest tylko z pilota, nie włącznikiem na ścianie i gdy nie będzie prądu przez chwilę, wentylampę zostaniesz włączoną, gdy wrócisz do domu. Warto mieć to z tyłu głowy, wychodząc z domu. A ty co sądzisz o tym urządzeniu? Daj znać w komentarzach, jak radzisz sobie w upalne dni. Dzięki za oglądanie. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz łapkę w górę. Do zobaczenia następnym razem. Bye.